Uwaga! Materiały, które zaraz zobaczysz, są przeznaczone wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. Kilka razy do roku u wybrzeży archipelagu Wysp Owczych odbywa się rzeź Grindwali, ssaków z rodziny delfinowatych. Ta krwawa tradycja sięga czasów wikingów, a wspomniana była nawet w najstarszym oficjalnym dokumencie wyspiarzy. Na czym jednak polega ta odrażająca praktyka? Gdy zostanie zaobserwowane duże stado tych zwierząt przepływające nieopodal lądu, na wody wyrusza kilkanaście małych łodzi, których zadaniem jest zapędzenie od kilkudziesięciu do nawet 200 osobników do zatoki. Tam na zwierzęta czekają już ludzie, którzy w barbarzyński sposób odbiorą życie tych wspaniałych, czujących istot. Stop! Chciałbym, żebyście teraz przez moment się zastanowili. Co czujecie? Może jesteście wściekli na tych ludzi, którzy robią to, bo nie potrafią zrezygnować ze swoich krwawych zwyczajów. Może nawet uważacie ich za barbarzyńców. A może jesteście smutni, bo niezwykłe zwierzęta, które potrafią odczuwać stres, przerażenie, fizyczny ból, ale także radość, związek ze stadem, chęć życia są zaszlachtowane dla ludzkiej przyjemności. Mam dla was teraz jedno zadanie. Zastanówcie się jeszcze raz. Początek tego nagrania był przygotowany, by jak najlepiej oddać relacje mediów z tego wydarzenia. Mają one na celu wywołanie emocji i robią to skutecznie. Nie chcemy, by tak traktowano zwierzęta, a zwłaszcza takie zwierzęta. Nowonarodzone Grindwale wykazują umiejętność rozróżniania ilości, a także wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, jak dodawanie i odejmowanie. Posiadają też umiejętność samokontroli, która kształtuje się u człowieka około 4 roku życia. Rozumieją ideę przedziałów czasowych, potrafią przewidywać przyszłe zdarzenia na podstawie aktualnych, posiadają pamięć długoterminową, używają ponad 30 wokalizacji do komunikacji, uczą się od siebie nawzajem, wykazują pewne cechy samoświadomości i proste formy empatii. Potrafią rozpoznawać ponad 100 indywidualnych osobników ze stada, którym w razie niebezpieczeństwa chętnie pomagają. Badania naukowe dokładnie udokumentowały inteligencję tych zwierząt, różnorodność odczuwanych emocji i bogate życie społeczne, a także, jeśli im się to umożliwi, dobry kontakt z ludźmi. Zastanówcie się teraz, czy jeszcze bardziej nie sympatyzujecie z tymi zwierzętami i czy wasze oburzenie odnośnie tej krwawej tradycji nie wzrosło. A może część z was wiedziała o wszystkich tych cechach, o których wam przeczytałem i dlatego jesteście oburzeni tym krwawym wydarzeniem. Sęk w tym, że przeczytałem wam właśnie nie o waleniach atlantyckich, ale o zwierzętach dużo nam bliższych. Kurach. To jest kura, a tekst czytałem z monitora. Więc warto zadać sobie pytanie, co gdyby ci rzekomi barbarzyńcy zrobili materiał o nas? Powiedzieliby, że w innych krajach przemysłowo hoduje się zwierzęta o rozbudowanym życiu wewnętrznym, inteligencji i szerokiej gamie emocji. Zwierzęta, z których każde żyje przez kilka tygodni na przestrzeni kartki A4 w stresie i bólu, by skończyć ogłuszone z poderżniętym gardłem. Co gdyby spytali, dlaczego nie zaprzestaniecie tego okropnego procederu? Co byśmy im odpowiedzieli, że kurczaki je się u nas od zawsze, że to tradycja, że przecież musimy coś jeść, że lubimy ich smak? Dokładnie to samo mówią farerowie, tylko oni mają problem z tym, że ich rzeźnia nie ma ścian, za którymi można schować się przed fotoreporterami. Co w takim razie możemy zrobić? Moim zdaniem mamy dwa wyjścia. Możemy nadal wyzywać inne osoby od barbarzyńców, a w tym samym czasie cieszyć się zapakowanymi w folię kawałkami kurczaka, albo możemy wykorzystać naszą empatię i zrezygnować ze wspierania okrucieństwa wobec zwierząt. Bo w czasie, w którym rozmawialiśmy o 800 zabijanych Grindwalach rocznie, w Polsce zabito kurczaków. Więc może warto coś z tym zrobić.